Dashbur, witam Was w kolejnym wyjściu. Dzisiaj zmiana taktyki. Byk, który ryczał nam wczoraj na wyjściu popołudniowym, ryczy gdzieś tu po mojej ręce. Wczoraj bynajmniej tutaj się odzywał, więc dzisiaj tu jest taki szlak. To jest szlak zrywkowy typowo. Bierzemy się i zasuwamy po prostu podmłodnik, w którym mniej więcej odzywał się wczoraj. Mam dzisiaj wabik, spróbujemy dzisiaj powabić. Nie jestem jakimś mega wabiarzem, ale jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Już Wam kiedyś mówiłem o tym, że nieważne co mówią koledzy, nieważne co mówią inni myśliwi, oceną Waszego wabienia jest to, czy zwierzyna Wam na ten wab przychodzi, czy nie. Jest przed 17, parę minut, idziemy do góry, no i musimy ujść stąd jakieś 200-300 metrów do góry, tam się zatrzymamy i posłuchamy. Biorę plecak, biorę statyw, kamera, oczywiście sztucer, lornetka, pastorał i będziemy próbować tego byka podejść, tak? Byki się odzywają bardziej już w tej chwili po mojej prawej stronie, no ale trudno jest. Wybrałem to miejsce, idziemy tutaj. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No spróbujemy, tak? Natomiast co nam z tego wyjdzie, nie wiem. Nie wiem, czy uda mi się strzał nagrać, ponieważ będziemy polowali naprawdę na gęstym lesie. Może uda się samego byka nagrać. Zobaczymy, co to za byk. Natomiast znowu jestem sam. Michał dzisiaj przy komputerze siedzi, składa firmy materiały dla Was. Natomiast no, już ryczę, pewnie słyszeliście. Natomiast no ja próbuję coś nagrać z tego rykowiska, chociaż idzie to naprawdę ciężko. Dobra, kończymy wstęp i ruszamy pod górę. Do zobaczenia za chwilę, tam w tej gęstwinie się będziemy widzieć. Dobra, wydrapałem się. Zaraz Wam pokażę, jaki tu jest teren. Pewnie kamera tego nie odda, ale lekko nie jest, słuchajcie. Przede mną jest młodnik, w którym ryczy kilka byków. No i teraz musi się odrobina szczęścia i palec Boży, a może palec świętego Huberta, w to wszystko się tutaj wtrącić, żeby nam coś tu z tego młodnika wyszło. A tak to wygląda. Patrzcie, jakie głazy. Kamera tego nie oddaje, słuchajcie, ale to jest masakra tutaj. Tam widać młodnik w oddali, tam ryczą byki i po mojej prawej stronie ryczą. Dobra, zaraz się tu gdzieś okupiemy. No i czekamy, aż nasz stary byk się odezwie. Jeszcze się nie odezwał, jak podchodziłem ani razu. Dobra, poza statyw posłużył pieniek. Jest cisza. Patrzcie na to. Nawet nie wiem ile. Z 7-8 ryczy. Masakra, wszystko w jednym odniku. Nie chcą wyjść, one, to my do nich. Idziemy. Dają strasznie. Mamy kapitalnego byka. Spróbuję, jak go nagrać. Ale on jest za gałęziami. O, widać. Zobaczcie sami. Mocne korony. Nie mogę wieku ocenić, bo jest za krzakami.
Myślę, że na srebro spokojnie. No nic, wyjdziemy, zobaczymy, może się uda podejść bliżej. Bliżej nie podejdziemy, bo są łanie. Już wam pokazuję te łaniuchy. Tam są łanie. Zresztą widać. Stadny byk, ale ma łanie i nie podejdziemy bliżej. Łanie mnie już widzą, bo wyszedłem na otwarte, żeby je nagrać dla was. A byk gdzieś z prawej strony jest. Tam idzie jakiś kibic z tyłu. O, jest nasz zawodnik. Świat się zmienił, kuźwa. Wiecie, że on tak się ociera ołównego, moim zdaniem? O, będzie żył. Pilnuje chmary mocno. Wyszedł następny byk. Patrzcie. Ten to jest oplątek numer 1. Teraz wam coś pokażę, bo miałem siedzieć na mojej zwyczce, która jest tu. Więc jakbym siedział na półce, to byśmy to mieli całe widowisko przed nami. Metrów do byka. Kocinaka ma wygiętego w dół. Metrów do byka.
słuchajcie, cieszę się, że udało się zobaczyć tam tego stadnego byka. Ja nawet nie wiem, czy to był 16 czy 18. To był byk w granicach 6,5-7 kg. No, może sprawiał wrażenie większego, ale więcej nie miał. Byk, w mojej ocenie, wiek tego byka to jest takie 8-9 lat. Mało tego, postaram się odnaleźć materiał, a jak nie, to wskażę Wam link do filmu, który jest na moim kanale, gdzie ten byk jest nagrany 2 lata temu. I 2 lata temu, moim zdaniem, on miał 6-7 lat. 7 może 7-8, no ciężko mi powiedzieć. Nie był to pierwszej młodości byk, ale uznałem, że mógłbym go zastrzelić, nie wiem, 10 razy. Odłożyłem kamerę na bok, broń wpastorał, do byka było 80 metrów. Mógłbym go strzelić bez żadnego problemu. Później wychodził z młodnika, jeszcze wchodził, można było to spokojnie zrobić. Jednak uznałem, że niech żyje, tym bardziej, że jest to byk, którego znam. To, co Wam wspominałem w poprzednim materiale, w tym samym miejscu go nagrałem, dokładnie w tym samym miejscu. Teraz czekam, aż odezwie się ten basista, stary byk. Mam nadzieję, że gdzieś on tutaj jest, więc no zobaczymy. Myślę, że gdzieś tutaj się, bo jestem w miejscu, gdzie go wczoraj słyszałem. To nie on. Przed nami jest następny młodnik i w tym młodniku ryczy. Pełno jest młodych byków, takiego, którego udało się. Podszedł na 10 metrów, drugi, który był, no nie udało mi się go nagrać, był to dziesiątak, jednostronnie koronny. 4 kg młody byk ryczał, ale już przyszedł tak blisko świerkami, jak wziąłem kamerę do ręki i przed naciśnięciem czerwonego przycisku record odskoczył, cofnął się. Polowanie, rewelacja. Emocji co niemiara, żałuję, że nie siadłem na tej zwyżce, bo byśmy to sobie wszystko ponagrywali. Ale jutro trzeba tam usiąść. Poczekamy, aż ten stary się odezwie. Mamy dobry czas. Jest godzina, moi drodzy, już Wam mówię, która. Czekajcie. 18:10, więc mamy naprawdę jeszcze sporo czasu. Mam nadzieję, że on tutaj dał sobie znać. No i spróbujemy jeszcze tego starego byka wyrobić. No nic, na razie poczekamy tu, przerwa na fajeczkę i zobaczymy. My wróciliśmy do samochodu. Już się prawie ciemno robi, już widać w kamerze. No ja na lesie poluję tak, słuchajcie, 15 minut przed zmrokiem kończę. Żeby to wszystko jeszcze nagrać. Polować byka można, ale chciałbym to jeszcze nagrać. To powiem Wam, że jest to ciężkie, tak? Naprawdę dzisiaj oglądałem się byków, nie powiem, że nie. Widziałem raz, 2, 3, 4 byki. Jednego tego stadnego został już, oceniłem go. Żałuję tylko, że nie usiadłem na tej zwyżce. Dla mnie ten byk był na pograniczu wieku, czyli miał takie powiedzmy 9, może 10 lat. Ciężko mi określić. Jedno jest pewne, nagrałem już tego byka rok temu. Zostawię Wam link w opisie filmu, więc kto będzie zainteresowany, będzie mógł sobie wejść i zobaczyć. Nic, rano się wybieram w zupełnie inne miejsce, na ten sam obwód, ale ja jadę na łąki. Moja ukochana żona się zgodziła zawieźć dzieciaki do przedszkola i do szkoły, więc mam czas na to, żeby sobie spokojnie pojechać, usiąść na ambonie i poczekać, może na tych łąkach coś nam będzie schodzić. Nic, zasiądziemy na tych łąkach, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się coś nagrać, posłuchać, zobaczyć, a może nawet i upolować. Także na dzień dzisiejszy kończymy. Rykowisko w pełni, Sudety dudnią. Natomiast jedyne co pozostawia nam do życzenia to jakość tych wieńców. Dużo bardzo pozostawia do życzenia. Cały czas nam tutaj w akompaniamencie w tle słychać byki. Ale o tym sobie porozmawiamy jutro na ambonie. Do zobaczenia rano o świcie. Daszbur. Daszbur. Widzimy się o świcie, tak jak Wam powiedziałem wcześniej. Miejsce zupełnie zmiana miejsca. Zrobi się widno, to Wam pokażę. Jesteśmy na takich rozległych, bardzo rozległych łąkach, ale też na jednym z najwyżej położonych miejsc u mnie w obwodzie, na nowej ambonie. Powstały tu 2 ambony nowe. Byki ryczą, więc coś się dzieje. Mamy tu przepotężny widok. Jak się zrobi tylko jasno, to Wam oczywiście pokażę. No i co? No i tyle. Pogadamy sobie później na temat trochę tej jakości osobniczej jeleni. Dlatego, że ja też mam swoje zdanie na ten temat. No i chciałbym Wam trochę opowiadać o tych sudeckich naszych jeleniach. Bo to, że ich jest dużo, to wszyscy wiecie, tak? Natomiast jakościowo populacja wcale nie jest taka kolorowa. Ale to nic, to sobie porozmawiamy później. Trochę wiatr wieje, tak trochę jest, ale z jednej strony dobrze, bo jak tutaj nie ma wiatru, to jest pełna, to jest absolutna mgła. A dzisiaj trochę wiatr wieje, więc jest rozdmuchane.
z prawej ryczy byk, z lewej ryczy byk, z przodu ryczy byk. Fajne miejsce, mam nadzieję, że coś uda się nagrać. Jak nam tutaj schodzą, to różnie to jest. Czasami idą jeszcze bez zaćmoka, a czasami idą naprawdę w pełnym słońcu. Dzisiaj tam słońca nie będzie, bo zachmurzenie jest pełne i chyba pełnia księżyca. No, zdaje się, że jest pełnia księżyca. No, księżyc prosto przede mną. Także czekamy. Jesteśmy chyba trochę za wcześnie, bo jeszcze ciemno jest. Nic się tu ile nie dzieje, więc sobie porozmawiamy na temat tych jeleni. Póki mamy tą ograniczoną widoczność, a później może się coś zacznie dziać i nie będzie czasu na to. Więc słuchajcie. Tak samo ryczy byk w wieku 8, 9, 10 lat, który nosi na głowie wieniec, czy swój oręż o masie poroża 5-6 kg. I tak samo ryczy ten w tym samym wieku, który nosi wieniec o masie 10-11 kg, tak? Więc nasze jelenie tutaj w Sudetach, one pozostawiają naprawdę wiele do życzenia. Tutaj jakościowo pula genowa jest moim zdaniem nie taka, jak powinna być. Byki w tuszy są dobre, są naprawdę duże. U nas byki 150, 160 kg, 170, 180, to takie byki się normalnie strzela. To nie jest tak, że tutaj są same byki po 100 kg, chociaż w latach 90. tak było. Byki miały masę w granicach 100-110 kg, to było wszystko. Wczoraj wpadły u mnie w kole 2 byki. Mój kuzyn strzelił, słuchajcie, byka myłkusa fajnego. Może mam fotkę wstawię. Strzelił rano, a wieczorem strzelił dziesiątaka jednostronnie kolonnego. Obydwa byki miały ponad 160 kg. Więc, a jakościowo i to były byki w wieku około 8 lat, tak? Ja tam dokładnie w zęby nie patrzyłem, ale tak na pobieżnie pomagałem mu ściągać, to miały byki w granicach 8 lat. Może ten dziesiątak nawet mi się skłonił, że był starszy, może miał nawet 9. I masa tuszy 160 kg, czyli nie taka mała. No i moi drodzy, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tutaj jest baza żerowa dobra. Tutaj nie ma dyskusji, że tu nie ma bazy żerowej, ponieważ dużo tych jeleni żeruje na polach, co zresztą widzicie. Jeżeli chodzi o jakość ziemi, to wszystko tu jest naprawdę druga, trzecia klasa, czwarta, ale wydajność zbóż i przede wszystkim baza na polach u rolników jest bardzo dobra, tak? My mamy rzepaki, mamy pszenicę, fakt, nie mamy kukurydzy, to jest fakt, kukurydzy nie ma, ale jest gryka, która jest wysokobiałkowa i jest bardzo długo na polach, więc jakościowo te jelenie mają, jakościowo jeżeli chodzi o tuszę, mają potencjał, natomiast jeżeli chodzi o jakość poroża, jakość wieńca, ta hodowla nam nie wychodzi. No nie wychodzi nam. Tutaj selekcja nie daje kompletnie nic. Sam, no widzieliście w tamtym roku, udało się upolować 14, byk obustronnie koronny, o masie tuszy, ja już nie pamiętam ile on ważył, ale chyba 170 kg, więc byk duży, byk w wieku 12-13 lat i byk, który na głowie, jego oręż, jego wieniec na ocenie prawidłowości ważył 4600. Także tutaj jest, ja wam powiem tak, naprawdę nie ma rewelacji. Co zrobić, żeby poprawić to? Ponieważ to, co widziałem na Mazurach, to, co widziałem na Pomorzu Zachodnim, nawet już na Dolnym Śląsku, w okolicach od Wrocławia na północ, stronę Poznania, to jest przepaść. To jest totalna przepaść. To jest zupełnie inny jeleń, jakby inny gatunek. Nie wiem, jak to nazwać. Ja uważam, odsyłam was, tylko nie pamiętam, czy do Łowca Polskiego, czy do Braci. Tam było opisane, brakuje mi słowa, było sytuacja, nie wiem, było opisane działanie w nadleśnictwie Kluczbork, w Łochazycie Krystyna, ogólnie w Borach Stobrawskich, co zrobił były nadleśniczy, już emerytowany, kolega Paweł Pypłacz, człowiek, który na temat jeleni ma wiedzę niewyobrażalną, co zrobił, żeby poprawić jakość jelenia stobrawskiego, z Borów Stobrawskich. A mianowicie zbudowali, Lasy Państwowe zbudowały zagrodę i tam zostały wpuszczone jelenie z Węgier, jelenie ze Słowacji. To jest wszystko opisane, jak ktoś będzie chciał, to sobie odnajdzie artykuł, jak go zainteresuje temat, to przeczyta. Jak będzie dociekliwy, to i dojdzie do samego Pawła Pypłacza i wam coś tam może więcej powiedzieć. Ale ten zabieg, który oni przeprowadzili,
spowodował, że jakościowo populacja się bardzo poprawiła. Tam w tamtym roku padł bodajże byk 232 punkty, czyli takie naprawdę grube złoto. Widać poprawę szczególnie w młodych bykach, czyli w potomkach tych byków węgierskich, słowackich, po wymieszaniu krwi z naszymi bykami stobrawskimi. Tutaj w Kotlinie można byłoby zrobić to samo. W porozumieniu z lasami państwowymi mamy tutaj spory kawał lasu, wprowadzić po prostu tego jelenia, gdzieś go przywieźć, czy z Węgier, czy ze Słowacji, czy z Mazur, czy z Pomorza, przemieszać tam krew. Fakt jeden jest taki, że na efekt będziemy czekali, słuchajcie, no 10-11 lat. To musimy sobie zdawać sprawę z tego, że żeby strzelić byka, prawidłowo byka łownego, to my potrzebujemy na to czasu 10-11 lat, czyli tego czasu naprawdę dużo. Natomiast urodzi się ciele, no i teraz trzeba go hodować przez 10-11 lat, żeby wyhodować łownego, kapitalnego byka. Ale jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Myślę, że nie byłoby z tym problemu. Tutaj myśliwi mają sporo samodyscypliny, więc ogólnie to, co widzę, myślę, że te byki, które byłyby przywiezione, by przeżyły. Trzeba byłoby oczywiście ograniczyć do minimum odstrzał cieląt, ponieważ przynajmniej w tym rejonie, gdzie te byki, powiedzmy, z tej reintrodukcji, tak, były, czy z tego zasilenia brałyby czynny udział w rykowisku, ale jest to nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby tego nie zrobić, tak? I myślę, że pierwsze efekty byłyby już widoczne po 3-4 latach, ponieważ nawet z tego, co widzę, co działo się w borach stobrawskich i po rozmowach z inicjatorami tego pomysłu, tam już widać efekt w bykach, moi drodzy, właśnie 3-4-letnich, które w tym wieku, w 3-4 porożu pokazują nadpotencjał. Tam są wtedy, w tym momencie pokazują się już byki 12-taki, 14-taki, nawet w drugim porożu już takie byki są. No i od razu takiego byka widać, tak? U mnie ten byk, widzieliście przed chwilą, no, byk w wieku, moim zdaniem ten dziesiątak z tym oczniakiem wygiętym, on miał może 6 lat, na głowie masa wieńca w granicach 3,5 kg. No te koronki słabe, tam nie ma potencjału, nie ma. Ja znam byki naprawdę tutaj u siebie w łowisku, znam to łowisko, znam tą populację i widzę, że to już wodotrysków nie ma i co z roku na rok się tu nic nie poprawia, kompletnie. Mało tego, u mnie w kole plan tych jeleni jest wysoki, tego jelenia jest dużo. Natomiast jeżeli chodzi o byki powyżej 7 kg, to nie wiem, czy w ciągu jednego sezonu pada jeden. Po prostu wydaje mi się, że nie, w tamtym roku taki byk nie padł powyżej 7 kg. Nie wiem sam, jak do tego podejść. Naprawdę ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Nie wiem, nie umiem się ustosunkować. Nie wiem. Dla mnie to jest zagadnienie trudne. Fakt, że jakościowo tusze się poprawiły, bo tutaj ze starszymi kolegami, którymi rozmawiam, to rzeczywiście nie było wcześniej byków 150, 160, 180 kg. Trzeba było zapomnieć o takich bykach. Natomiast teraz takie byki są. Natomiast tusza poszła pięknie, wszystko jest ok, natomiast jakość poroża została na tym samym poziomie, tak? Może się poprawiła troszkę, może nie tak powiem, poprawiła się trochę, dlatego że przede wszystkim tego jelenia jest więcej. W latach 90. była przeprowadzona na tych terenach redukcja, ogólnie lasy państwowe naciskały mocno na redukcję, bo tego jelenia było bardzo, bardzo dużo, było go więcej niż teraz i później w latach 90., że jeleń został mocno zredukowany, on się odbudowywał. Myśmy go już teraz odbudowali do poziomu bardzo dobrego. No i teraz trzeba by, jeżeli populacja już jest na poziomie bardzo dobrym, uważam, że nawet przegęszczonym, no to trzeba byłoby coś zrobić, żeby teraz poprawić jakość tej populacji. Bo dysproporcje widać, my jesteśmy dzisiaj w górach, bardzo wysoko. I w tym momencie tutaj byki nie są aż tak duże, bo one tą bazę żerową mają dużo słabszą, ale byki w dolnych partiach obwodu i na obwodzie naszym polnym są duże. Również łanie. Łanie też są tam na polach strzelane. Łanie 90 kg, 100 kg. To jest, może 100-kilowe łanie to nie jest każda łania, ale bardzo często się trafiają łanie 95-98 kg. Natomiast tutaj łanie mają w granicach 60 do 80 kg. Ale tu jest potencjał, jest na czym pracować i myślę, że jakby zbudować tutaj na terenie jednego z obwodów, takiego centralnego, nawet na obwodzie tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili, zbudować zagrodę, porozumieć się z lasami państwowymi i doprowadzić do
tej reintrodukcji, do wzmocnienia populacji jeleniem z Węgier, jeleniem czy inaczej mocniejszym genowo, niekoniecznie, nieważne skąd on będzie, przemieszać tą krew, tak jak zrobili to w Borach Zdobrawskich, a myślę, że kolega Pypłacz by tutaj nam swoją radą posłużył, no to uważam, że byłoby, z tej mąki byłby chleb. Natomiast wymagałoby to wszystko czasu. No i oczywiście, jeszcze raz powtarzam, ograniczenie odstrzału cielaków do minimum i byki, które byłyby tutaj te rozpłodowe, reproduktorzy, przepraszam, ale słowo reproduktory. Byki jeszcze jest za ciemno, żeby... Ja myślę. I te byki muszą przeżyć. One musiałyby być po prostu święte, jak krowy w Indiach. I nikt by nie mógł ich tutaj, że tak powiem, upolować. One by musiały mieć tutaj swój azyl. Mają totalnie zapewnioną ochronę pełną z naszej strony. No i myślę, że jest tutaj potencjał na to. Wymagałoby to czasu. Co roku, jeżeli by takie byki przystępowały do rykowiska, można im założyć na nadajniki telemetryczne, można popatrzeć, gdzie te byki się przesuwają w pierwszym roku, w którą stronę idą. No, należałoby to zrobić. No i myślę, że byłby z tego efekt, tak? Efekt, który by trzeba było czekać, naprawdę czekać, ale to by miało sens. Dobra. To taki mój wywód, bo tak wróciłem z tych Mazur i oglądałem te byki mazurskie. Ja nie widziałem tam byka mniejszego w wieku 6-7 lat, mniejszego jak 7 kg, więc nie było takiej możliwości. U nas nie widziałem 7-kilowego byka, ten wczoraj może miał, ten 18, może miał 7 kg, nie wiem. Ale myślę, że raczej, znając budowę kości tych byków, patrząc na te wieńce, które mam, to myślę, że nie miał. Ja sam byków 7-kilowych tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, moi drodzy, przez chyba to poluję 15 albo 16 rok w tym rejonie, to strzeliłem 4. No, niestety. W tym 2 byki na srebro. Brązowo-medalowych byków jest sporo, ponieważ tutaj te byki są bardzo ładne. One są, wieńce mają długie. Jeżeli mu pozwolimy dożyć do tego 9, 10, 11 lat i starszych, to mamy piękne byki, tu mają długie tyki, mają piękne korony, one są ładnie rozbudowane. Natomiast tutaj nie ma jednej rzeczy, tu nie ma grubości, totalnie nie ma grubości, one są cienkie, to wszystko są, byki mają te obwody tyk bardzo słabe, obwody róż są słabe, odnogi bojowe, czyli oczniak, nadoczniak i opierak są również słabe, są cienkie przede wszystkim, tutaj nie ma grubości, jak to my mówimy w naszym gronie, że te byki są z pumeksu i tutaj możemy robić co chcemy. Walczę z tą solą, wykładam tą sól, próbuję te mikroelementy dostarczać. Baza żerowa świetna. Pszenica, wydajność na poziomie w tym roku u naszego wicełowczego, słuchajcie, pszenica sypła 12 ton, więc możecie sobie odpowiedzieć, jaka tam jest ziemia. Burak 80 do 100 ton wydajności, burak cukrowy. Gryki w tym roku miały wydajność grubo powyżej 2 ton, więc to są naprawdę wartości duże. Więc baza żerowa jest, ale ta baza żerowa przekłada się na masę tuszy jelenia, a nie na wieniec. I my możemy robić cuda. Co tu będziemy selekcję robić, jaką będziemy chcieli? Nic to nie da. Nic to nie da, dopóki nie zmienimy puli genowej, nie odświeżymy tej puli, nie wrzucimy tutaj genów byków, no tych kapitalnych, tak, tych takich najlepszych byków zachodniopomorskiego, z Mazur, z Węgier, ze Słowacji, takich byków naprawdę, nie mówię tu o bykach z hodowli, tak, to nie o to chodzi, żeby wpuścić do byka nafaszerowanego sterydami, żeby on sobie tutaj biegał, nie, tu trzeba odmienić pulę genową i to, moi drodzy, to nie jest problem tylko Sudetów, tak. W Izerach jest ta sama historia. Dlaczego Bieszczady jeszcze mają, jakich mają byka? To tam nie jest problem szczelić byka 10 kg. W olsztyńskim również nie jest to problem. W Pomorze Zachodnie nie stanowi to problemu. Ja nie mówię, żeby to były wszystkie byki strzelane 10-kilowe. Nie, to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby poprawić tą jakość tego, przede wszystkim jakość trofealną, bo po to prowadzimy selekcję. My głównie prowadzimy selekcję po to, żeby jakość trofeów i populacji poprawić. Jako ciekawostkę Wam powiem, że w okręgu wałbrzyskim byków 10-kilowych przez ostatnie
nie chcę Was skłamać, ale mamy 2021, czyli 35 lat, byków powyżej 10 kg padł. Jeden i strzelił go mój kolega Wojtek. Jeszcze raz mu tu gratuluję. Więc mało tego, był to byk dziesiątak, jednostronnie koronny o masie wieńca 10,5 kg. I to był jedyny byk przez 35 lat, jaki został strzelony. Byki 8-kilowe zdarzają się na cały okręg wałbrzyski może 3. Może 3. 7-kilowych na cały okręg wałbrzyski może, nie wiem, strzelam 10-15. Na strzelanych, nie wiem, na całym okręgu wałbrzyskim myślę, że mogę powiedzieć to z czystą odpowiedzialnością, my strzelamy 1000 byków. Więc możecie sobie wyobrazić, jaka jakościowo tu jest populacja. Na Mazurach, gdzie byłem, dokładnie w okręgu olsztyńskim, no to są Mazury Zachodnie, to byków 7-kilowych to pada powyżej 7 kg, to pada 40 do 50%. A strzelają chyba więcej. Dobra, to by było na tyle mojego wywodu na temat jeleni. Popatrzymy, co się tu będzie działo. Może coś nam tu zejdzie, robi się coraz widniej i mam nadzieję, że nam uda się chociaż coś nagrać, chociaż się zrobiło zimno, wieje wiatr, pogoda jest beznadziejna. Byki się już odzywają bardzo, bardzo rzadko. Myślę, że to nie jest pogoda likowiskowa. Mamy pierwsze jelenie. Coś daleko, nie wiem, czy nam się to uda pokazać. O, nie. Powoli już je widać. Tam pod tym drzewem. Ale z 5 minut powinno być już widać. Pokażę Wam teren. Te góry, które widzicie przed nami, tamten las w chmurach skąpany, to są Czechy już. Jesteśmy na granicy państwa. A granicą mojego obwodu jest granica państwa. Tu po prawej idzie Łania z cielakiem. Na tym stogu, który widać taki na tle lasu, no jeszcze nie będzie widać, bo nam będzie światło uciekać. Ganiają się dwa lisy. No i tu tak to wygląda. Taki mam widok z ambony dzisiaj. Przepiękne łąki. Łąki koszone. Także możecie zobaczyć, o, aż tam się ciągną. Tych łąk jest naprawdę tutaj dużo. No, tu sporo odcinków nakręciłem w poprzednim sezonie na polowanie na jelenie. Bardzo często tu lubię przyjeżdżać. No i to jest właśnie taki oto teren, na którym dzisiaj siedzimy. I z tych łąk, ale również tam z Czech, tam widać tam w plenerze, tak jeszcze tam zoomujemy, o tam właśnie. Tam Czesi mają hodowlę krów i oni bardzo mocno te łąki tam eksploatują, ale koszą, nawożą i to daje też bazę żerową dla jeleni dobrą. Jesteśmy tak wysoko, że tu nie ma żadnych pól uprawnych. Tutaj absolutnie tu jest bardzo słaba klasa ziemi, no i też pogoda jest zupełnie inna. Tu jest mikroklimat, po prawej stronie są tak zwane zmrozowiska, temperatura jest tu dużo niższa i powiem Wam, że jest to teren, gdzie uprawa żadna nie wychodzi oprócz łąki. Ale przy fajnym eksploatowaniu łąki tutaj też jest fajna baza żerowa dla jeleni. No i tak to wygląda dzisiejsza nasza zasiadka u Brzasku. No i widać nasze jelenie. Czekajcie, o, nam światło pozwala na to. Łania z cielakiem. Tam są łania zeszłoroczna. Inaczej, łania starsza z cielakiem i zeszłoroczna łania. Natomiast są daleko, one są jakieś, no zaraz Wam powiem, że przecież tam już to Wam powiem, ile metrów jest do nich. 400 metrów. Więc są na 400 metrów. Nie ma tam byka z nimi. No ale cóż. Chociaż jakieś zielenie są. Byki bardzo słabo już przestały totalnie ryczeć. Gdzieś tam się odzywają jeszcze bardzo daleko w lesie. Pojedyncze takie porykiwania. Natomiast tutaj na tych łąkach potrafiło schodzić naprawdę dużo jeleni. Tutaj była sytuacja taka. Czekajcie, odwrócę tą kamerę. No, nawet mnie widać. Myślałem, że na ambonie w tym cieniu to będzie słabo, ale widać. Jeżeli chodzi o jelenie tutaj, to potrafiło naprawdę schodzić dużo tych jeleni. Natomiast tu jest jeszcze jeden problem, prawo natury. Tutaj mamy wilki. To jest rejon, w którym te wilki się pokazały pierwsze i one są tutaj, widoczne są ślady bytowania tych wilków. Koledzy znajdują tutaj szkielet. Czekajcie, to koza z koźlakiem poszło.
znajdują tutaj ślady bytowania w postaci odchodów, w postaci zarżniętych jeleni przede wszystkim. No i tutaj ten wilk się pokazuje. Mamy tu jeszcze jednego rogacza w planie. A ja go mam w odstrzale. Ale nie. To jest koza z koźlakiem. I muszę wam powiedzieć, że te wilki robią tutaj robotę. Nie ma tych wilków dużo, one są tutaj bardzo, bardzo sporadycznie się pokazują, ale są. I nie będę tutaj ukrywał, że mi osobiście te wilki zbytnio nie przeszkadzają. Tak? Jeżeli jest ich, oczywiście będzie ich przybywać, tak? Nikt ich nie będzie redukował, więc będzie tego wilka coraz więcej. Natomiast u nas ten wilk tutaj jakiejś tam wielkiej szkody nie robi. No ale dobra. Mam nadzieję, że coś nam jeszcze tutaj pójdzie, oprócz tych 3 jeleni. Mieliśmy tu 3 jelenie w ciągu dnia. Była tam chmara jeleni z prawej strony, ale było za ciemno, żeby to nagrać. 2 lisy i koza z koźlakiem. No po prostu rewelacja, bym powiedział. Jak na ten teren tutaj to jest... ale to jest tragedia. Normalnie to tutaj potrafiło zejść 50-70 jeleni stąd. One bardzo często między domami idą, czasami idą późno, no ale no nic, no poczekamy. Jest godzina 6:25. Myślę, że jak do 7 tu nic nie pójdzie, to trzeba się stąd ewakuować, bo tu nic więcej już się nie wydarzy. Chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Się tu wiele nie dzieje. Jak to wy widzicie, budują się tutaj domki. Domki na wynajem, czyli w naszym łowisku kolejne budowle. Czekajcie, obrócę kamerę. Kolejne budowle, kolejne budynki, które zabierają nam myśliwym, część łowiska, ale zabierają też zwierzynie, tak? I zobaczcie, jaki ten kraj jest absurdalny, tak? Tutaj no, nie chcę używać innych słów. Nie wiem, kto wydaje decyzję o budowie. Po prostu urzędnicy, którzy to robią to totalnie bezmyślnie. Dla mnie osobiście jest to po prostu bzdura, bo nawet same warunki zabudowy, tutaj są domki na wynajem, to są tak zwane popularnie 35, dlatego, że tutaj mamy zaraz obok zieleniec, tutaj są stoki narciarskie, więc ma to rację bytu, tak? Natomiast samo wydawanie decyzji o miejscu, w którym się buduje jakikolwiek budynek na wynajem, czy to budynek mieszkalny, czy tą kamerę muszę trochę, bo krzywo stoi, jest po prostu bzdurą. Bo dzisiaj przychodzi ktoś z miasta, nie mam nic do ludzi z miasta, żebyśmy się rozumieli, tak? Ale mam do ich zachowania. Dlatego, że przychodzi ktoś z miasta, kupuje sobie działkę w górach pod lasem i pobuduje dom. Pobuduje, czy to dom taki normalny, na emeryturze chce odpocząć, czy pobuduje dom weekendowy, tak zwany, i za chwilę po prostu pomieszka troszkę i przeszkadza mu zwierzyna. Bo przychodzi do ogródka i zjada kwiatki. Łodziki wchodzą i buchtują. Przeszkadza im myśliwy, bo strzela. Przeszkadza im rolnik, bo uprawia pole. Są żniwa, bo się kurzy. Wiadomo, praca w polu to jest praca pod gołym niebem, nie pod dachem. Tutaj trzeba korzystać z każdego dnia pogody, więc czasami się pracuje dłużej, czasami się pracuje do późnych godzin nocnych albo i całą noc, ale ludziom to zaczyna przeszkadzać. No ja się pytam, kto wydaje te decyzje. Po prostu urzędnicy, którzy tam są totalnie w urzędach gminy czy urzędzie miasta, to raczej w urzędach gminy. Są totalnie, absolutnie oderwani od rzeczywistości. Wydają takich decyzji w roku kilkanaście i jest tylko z tego problem. Problem nie wynika w momencie budowy, tylko będzie, kiedy ci ludzie przyjeżdżają i tu mieszkają. Oni chcą mieć ciszę, oni chcą mieć spokój, a tu im przychodzi byk pod okno i ryczy. Oni chcą mieć piękny trawnik, a tu przyjdą dziki w nocy i zbuchtują. Ci ludzie chcą mieć ciszę i spokój, a tu kombajn muci, tak? No to jest tragedia i dochodzi do absurdu. Ludzie, którzy tu mieszkają od zawsze, tak? Typowi ludzie mieszkający na wsi muszą się borykać z problemem, który przyszedł do nich z miasta. Z problemem, którego nie było do tej pory, ale nagle się pojawił, tak? Bo ktoś chce mieszkać sobie na spokojnie, ktoś chce mieszkać poza miastem, no to przychodzi tutaj, myśli, że będzie miał tutaj spokój, ma spokój od tego zgiełku miejskiego, ale nie ma spokoju od natury, nie dostaje spokoju od miejscowych ludzi, tak? No ale
no, w tym kraju to nigdy nie będzie dobrze. Jak ja widzę, gdzie się domy budują, to później jest tylko problem, bo mi trzeba odśnieżyć, bo mi się należy. Gmina sobie sama robi pod górę. Totalnie. I im trzeba doprowadzić prąd, im trzeba doprowadzić wodę, bo oni płacą podatki, bo im się należy. Moi drodzy, jak ja widzę, gdzie gmina wydaje decyzję o zabudowie, to ja się za głowę łapię, czy ktoś w ogóle pomyślał, jakie później to będzie generowało w przyszłości koszty. Bo ktoś, kto zapłaci, nie wiem, w gminie wiejskiej 1000 zł podatku rocznie, to nawet nie pokryje 1/5 kosztów odśnieżania drogi dojazdowej, ponieważ jego dom stoi od drogi głównej, nie wiem, 400 metrów gdzieś tam pod lasem, ale trzeba mu odśnieżyć. Tragedia, powiem Wam, że patrząc na to wszystko tak z punktu widzenia chłodnym okiem, to jestem załamany. A nasze jelenie sobie spacerują już do lasu. Teraz tutaj się to wyostrzy, o, już je tam widać. Schodzą sobie powoli łąkami, jeszcze skubiąc ostatnie źdźbła trawy przed zalegnięciem w ostoi. No i powiem Wam, że trochę się zawiodłem tutaj tym miejscem. Liczyłem na dużo więcej. Jeszcze mamy chwilę czasu, poczekamy. Jakieś 15 minut, ale wodotrysków to tu nie ma żadnych. No nic nie zrobimy. Tak naprawdę widziane 3 jelenie w ciągu dnia. 5-6 saren. O, w Czechach ktoś strzelił. Tu jakaś sarna jeszcze się nam pasie po prawej stronie, ale daleko. Koza. No i nic więcej nie ma. Naprawdę liczyłem na to, że troszeczkę tutaj tego zwierza zobaczymy więcej, ale o, jeszcze auto nam jedzie. No super, po prostu rewelacja. Byki nie ryczą. Pracownicy leśni jadą już do pracy. Bo tutaj przez ten środek tych łąk przebiega droga. Więc teraz zaraz nam się tutaj ukaże jakiś samochód. Już widzę światła. No ale co zrobimy? Albo to grzybiarze już jadą, ale nie ma grzybów. Nie wiem, w innej części Polski ponoć grzybów jest masę. U nas grzybów nie ma. Nawet wczoraj patrzyłem specjalnie pod nogi, jak chodziłem, czy jakieś grzyby są, ale niestety nie ma. No, tam już widać chyba w kamerze, już się ukazują światełka. O, pięknie. No jeszcze on tu samochód pojedzie. No ale co zrobić? Nic nie zrobimy. No i moi drodzy, wiele się nie dzieje. Totalna cisza. Co miało chyba zejść, to już zeszło. Wiele tego nie było. Więc kolejny odcinek taki z rykowiska, trochę nudny, nie? Gadany, ale tu uważam, że akurat ten 18 zrobił robotę, ten byk, który tam przyszedł, ryczący blisko, udało się go fajnie ponagrywać. Jakaś tam zwierzyna jest, tak? No, niestety, ale no nie za każdym razem, to jest polowanie, nie za każdym razem kończy się to strzałem. Pójdziemy dzisiaj jeszcze w jedno miejsce, spróbuję coś tam ponagrywać, pewnie wrzucę to do następnego odcinka. No ale trudno, nic nam tutaj wiele się nie pokazało. Rykowisko jest, bo nie mogę powiedzieć, że go nie ma, bo rykowisko jest, a z tego co słyszę w całej Polsce to jest straszna lipa z tym rykowiskiem, więc ogólnie to rykowisko jest szarpane, nie jest to takie płynne jak zawsze. Tutaj główny wpływ moim zdaniem na to ma pogoda. No i tyle, co mam Wam do powiedzenia, więc jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, moi drodzy. O, i strzał. Nie wiem, czy u nas, czy w Czechach, czy tutaj niedaleko, może być w Czechach. Jest organizowana pielgrzymka dla chętnych 24 października, bodajże 24 października. Wrzucę Wam, teraz taki baner się ukaże tutaj na materiale, będziecie chcieli, to możecie wziąć udział. Zapraszam, organizuje to Polski Związek Łowiecki, pielgrzymka na Jasną Górę Myśliwych, więc wszystkie informacje macie w tym banerze, zaraz go tutaj już się Wam wyświetlił. Więc bardzo chętnie Was zapraszam. Jeżeli ktoś ma ochotę, ja raczej mnie tam nie będzie, bo mam też coś innego w tym czasie zaplanowanego, ale jeżeli ktoś by miał ochotę, to bardzo chętnie zapraszam. Tutaj czasami Wam będę przekazywał takie informacje o Hubertusie, który już tam się ukazał, o zaproszeniu, o takich imprezach, bo może nie każdy wie, a może ktoś by chciał skorzystać, może się okaże, że ma gdzieś niedaleko, więc jak ma ktoś ochotę, to bardzo chętnie zapraszam, ja sobie przeglądam takie informacje. Jak coś widzę, to tak może, myślę sobie, warto to nagłośnić, tak? Dlaczego nie? Może nie każdy przegląda strony internetowe, czy śledzi Facebooka, ogląda kanał i być może skorzysta, więc bardzo chętnie Was zapraszam.
I co, widzimy się w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego życzę, daszbur, owocnych łowów. Już pewnie to, jak to się ukazuje, ten odcinek już jest po rykowisku, albo już jest jego końcówka, więc mamy takie lekkie opóźnienie, no bo musimy mieć, nie ma tutaj innej możliwości. No i tyle. Kłaniam się nisko, do zobaczenia. Przypominam Wam o subskrypcji, o Patronite. Jeżeli ktoś ma ochotę, chcemy z Michałem kupić nowego drona, więc na pewno się przyda. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam na sam koniec powiedzieć. Ogólnie na pewno jeszcze jakiegoś byka upolujemy do kamery, postaramy się, natomiast chyba nie będzie to tak spektakularne jak w tamtym roku. W tamtym roku udało się tych byków polować kilka. W tym roku, no widzieliście, mamy jednego na razie nagranego. Nie wiem, idzie nam to ciężko, tak. Ja też przebieram w tych bykach. No tego 18 pooglądamy, no ale sami ocencie. Napiszcie mi w komentarzu, bardzo Was proszę, ile was ten byk ma lat. Ja tego byka znam. Czy strzelalibyście tego byka, czy byście nie strzelali? Dla mnie to jest też taka informacja ważna. Więc taka, powiedzmy, sondażowa. Dajcie znać. Postaram się go jeszcze pójść w tamto miejsce, na tą zwyżkę. Może mi się uda, gdzieś tam wyjdzie z tymi łaniami, ponagrywamy go. Natomiast mówię, no raz go już puściłem, no to moim zdaniem no musiałbym się mu lepiej przyjrzeć, tak? Musiałbym go pooglądać, ponieważ to jest, w moim odczuciu ten byk jest na przełamaniu lat, tak? Ale jeżeli się byka ogląda przez kilka sekund i skupiasz się głównie na kamerze, żeby go nagrać, a nie na lornetce, żeby oglądać tego byka, popatrzeć na jego grzywę, popatrzeć na jego łeb, popatrzeć na jego garb, na jego brodę, na spadzisty zad i tak dalej, i tak dalej. To są elementy, których ja rozpoznaję wiek byka. I tutaj potrzebowałbym więcej po prostu czasu, tak? Natomiast tam się dużo działo i skupiłem się bardziej na nagraniu. Sztucer oparłem o choinkę, o świerka, a skupiłem się na nagrywaniu byka, więc tutaj w domu przejrzałem ten materiał i w dalszym ciągu nie wiem, tak? Czy on ma wiek, czy nie ma wieku. Natomiast jeżeli macie wątpliwości, to zawsze to lepiej rozstrzygnąć na korzyść zwierzęcia, tak? Więc powiem Wam jeszcze, napiszcie mi, uważacie, czy ten byk, czy byście go strzelali, czy byście go nie strzelali, tak z czystej ciekawości, tak. Łapa do góry, zostawcie komentarz, algorytmy YouTube'a nakarmy wspólnie, razem. Niech te zasięgi rosną, niech Sudecka idzie w świat. I tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Pewnie znowu z rykowiska. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może wyjazdowym. Mam jeszcze odstrzał gdzieś tam w Polsce w 2-3 miejscach na byki, ale stwierdziłem, że jak zacznę tak po całej Polsce jeździć, to nic z tego nie będzie. Ani byka nie strzelę, ani nie ponagrywam materiału u siebie w obwodzie, to przynajmniej wiem, gdzie mam iść. A tak jak jedziesz do kogoś, to jesteś uzależniony zupełnie od kogoś innego, bo jesteś w tym obwodzie pierwszy czy drugi raz, nie jesteś w stanie wiedzieć wszystkiego no i to różnie bywa, tak. A ja nie dość, że poluję żeby upolować fajnego, dobrego byka, dobrego selekta lub byka łownego, no to jeszcze patrzę, żeby to wszystko nagrać to nie do końca się zawsze spina. Także teraz już koniec tej gadki. Do zobaczenia w następnym odcinku i daszbur. Zmarzłem lekko, bo się zrobiło chłodno. Spadam do domu, do pracy, po południu polecimy sobie po tego 18 oglądać, a w weekend spędzam z dzieciakami w domku i z tego też będzie materiał. Będzie Kornelka, będzie Staszek, będzie fajnie, także spróbuję im pokazać jakieś zielenie. Także do zobaczenia i jeszcze raz daszbur.